Płyta ta była fajną odskocznią od surowego i symfonicznego black metalu lat 90. Przełamali pewne tabu, dodając tony elektroniki i zrobili to w stylu iście industrialnym. Z klasą, a nie bazarowo. A płytą tą jest The Covenant Animatronic. The Covenant powstają w Norwegii, w Bergen bądź w Hamar. Różne źródła różnie podają. W 1992 roku. Założycielami byli Blackheart i Nagash, tak, ten z Dimmu Borgir. Początkowo nazywali się Covenant przez C i grali taki symfoniczny black metal. W wyniku jakiegoś zatargu ze szwedzkim zespołem techno są zmuszeni do zmiany nazwy i tym samym zmieniają wizerunek oraz styl muzyczny na taki industrial metal z wpływami blacku. Na początku działalności nagrywają demo pod tytułem From the Storm of Shadows. W 1997 ukazuje się ich debiut pod tytułem In Times Before the Light, który de facto zostaje nagrany 2 lata wcześniej. W 1998 roku ukazuje się kolejna płyta pod tytułem Nexus Polaris z udziałem członków takich kapel jak Mayhem, Cradle of Filth czy Arcturus. I za tą płytę dostają norweskie Grammy w kategorii najlepszy album hard rockowy. W 1999 wychodzi płyta, o której dzisiaj powiem, czyli Animatronic. Zmiana stylistyki pociągnęła również za sobą zmianę w pseudonimach na bardziej gwiezdne, jak Lex Icon, Psychoma czy von Blomberg. Ten album również przyniósł zespołowi Grammy. Animatronic jest albumem osadzonym w świecie komputerowo samplerowanych brzmień, jednak z gitarami, a jakże. Jednak daleko temu albumowi do ciężkiej techniawy. Jest tutaj energia i pasja taka, jaka jest obecna w metalu. I brzmi to bardzo ciekawie, zupełnie inaczej od innych tego typu albumów. Ale co najważniejsze dla nas, że gitary tutaj dominują nad elektroniką. Riffy są ciężkie, wręcz technologiczne, sprawiające, że headbanging sam się robi. Klawisze budują futuryzm płyty. To prawdziwie industrialny metal, a atmosfera jest bardzo kosmiczna. Myślę, że kapitan Picard nie miałby problemu, żeby zarzucić sobie animatronik na swoim Star Treku, wchodząc w nadprzestrzeń. Warto docenić również to, że w zalewie elektroniki zespół nie zapomniał o swoich korzeniach. Występują tutaj świetne melodyjne solówki, które tańczą sobie na lupowanych rytmach. I w związku z tym The Covenant brzmi jak The Covenant, a nie jakiś inny zespół. Główny wokal podchodzi pod blackowy krzyk. Jednak jak to w industrialu jest on zmodyfikowany często przez różne vocodery, przestery i brzmi to bardzo fajnie. I co ciekawe, na albumie znalazło się nawet miejsce na takie quasi-operowe zaśpiewy pani wokalistki. A trzeba naprawdę ciekawych zabiegów i być dobrym muzykiem, by coś takiego świetnie się sprawdziło w takiej muzyce. Tutaj pasuje na medal. Teksty na płycie zahaczają o takie tematy jak nienawiść do rasy ludzkiej, wykreowane przez nie religię, politykę oraz brak rozsądku w dążeniu do celów. Całość brzmi jak dobrze naoliwiona maszyna, a raczej statek kosmiczny. Na pewno nie zamula, a pięta sama chodzi pod stołem w rytm technopulsacji. Animatronic jest niestabilną emocjonalnie podróżą przez chorą psychikę, której dźwięki łączą się z synapsami w naszym mózgu, tworząc nową jakość, bardzo inspirującą i ciekawą. To posłuchajmy teraz fragmentów tej kosmicznej płytki. Album rozpoczyna kawałek Mirror's Paradise. Jest to bardzo energetyczny numer, który pokazuje, z czym będziemy obcować przez kolejne 50 minut. Gitary tną ostro i fajnie wpasowują się w ten industrialny klimat. Zaś wokal blackowy fajnie kontrastuje z operowym głosem śpiewaczki. Tekst zaś mówi o tym, że całe życie byliśmy karmieni kłamstwami, a pod koniec życia zostanie tylko pustka i nicość. Kolejny numer to New World Order z transowymi riffami gitarowymi, którym towarzyszą ciekawe podkłady elektroniczne. Tutaj zaś jest bardzo śpiewny refren, który zapada nam w pamięć. Utwór opisuje syntetyczną generację przyszłości, która żyje bez miłości i leci tylko na lekach psychotropowych i uspokajających. W utworze Prophecies of Fire serwują nam wręcz gotycki klimat z klawiszami w stylu klawesynowym, które jednak są podane w bardzo nowoczesnej formie.
W utworze podoba mi się solówka, która jest bardzo melodyjna oraz charakterem pasuje do tej industrialnej muzyki. Tekst zaś opowiada o tym, że szaleństwo budzi się w ogniu, jednak dla ludzkości już nie ma nadziei, gdyż cała jest chłodna. Ostatnim z prezentowanych dzisiaj utworów będzie cover zespołu Babylon Zoo pod tytułem Spaceman, który królował na parkietach dyskotek w latach 90. Jest oczywiście zagrany bardziej brutalnie i szybciej, dużo tu loopów, samplerów, nawet samym tytułem bardzo dobrze wpasował się w koncepcję albumu. Jest tutaj hiciarsko, przebojowo, więc dlaczego nie? Czas rzucić okiem na okładkę i wkładkę. Całość została wydana bardzo nowocześnie, ze świetną futurystyczną sesją zdjęciową, więc nie ma lipy. Okładka i wkładka prezentują się znakomicie, świetnie współgrają z industrialną muzyką. Na okładce na białym tle są jakieś technologiczne struktury, na środku fragment głowy Amora nawiązujący do utworu Prophecies of Fire, na którym jest nowoczesną czcionką wymieniona nazwa zespołu oraz tytuł. Białą wkładkę podzielono na 5 łamów. Przez środek przechodzi fioletowa struktura, a nad nią i pod nią są foty muzyków wraz z ksywami. Info, gdzie płyta została nagrana, kto był twórcą utworów, inżynier dźwięku, fotograf i tym podobne. Wszystko wykonane w kosmicznej konwencji. Na tyle na fioletowym tle wydrukowano teksty do piosenek oraz podziękowania. Wszystko rozłożone nieregularnie, jak w przestrzeni kosmicznej. Na białej płycie CD umieszczono czarnego pana Kleksa oraz logo wydawcy. Na stronie zamykającej pudełko, na technologicznych oczywiście wzorach, wyszczególniono tytuły utworów. Animatronic to album nowoczesny, oryginalny i na wskroś futurystyczny, na którym w sposób genialny połączono industrial wraz z metalem, ukazując obraz kosmicznej przyszłości. Jeżeli nie jesteś purystą metalowym, sięgnij po tą płytę, a na pewno odkryjesz inne wymiary. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!